Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku coś innego, a mianowicie spalona dosłownie. Mam tutaj takie haczyki, znaczy teraz do ściągania o-ringów, ale dobrze się do tego przydaje, żeby pokazywać. Jest to przetwornica step down. Tutaj widać, że doszło do katastroficznej awarii, czyli ten układ od strony wejścia, bo tu mamy zasilanie, bezpiecznik topikowy, który przyszedł bezpośrednio z wtyczką samochodową. Który nie zadziałał. Tu się po prostu wszystko wykopciło. Jak widać, jeszcze nic nie ruszałem. Będziemy sprawdzać, czy coś się podziało i czy przeżyła ta ładowarka. I czy wszystkie te ogniwa jeszcze są zdatne, bo jeżeli tutaj na nie szedło 24 w plusie V, no to możliwe, że są już do bani. Więc co? Zaczynamy od tego, że sobie odkopiemy ten radiatorek. Ja sobie troszkę kamerę zmienię, żebym ja więcej widział. I tak, odkopiemy sobie to. Już mówię, że się przykleiło. Widać, że temperatura musiała być spora, bo ten cały klej, wszystko się tutaj wytopiło. Cały układ spuchł. Jestem ciekawy, czy on odszedł od PCB. Tak. Dzisiaj go jestem w stanie oderwać od płytki. Czyli tutaj była temperatura powyżej 300 stopni na nim, bo musiało się odgrzać od styków. Rozlutowało się to. Ok, no to tego pasożyta sobie wyciągniemy. Czy tu widać, że jeszcze coś poszło? Tutaj te elementy. Tu były nóżki. To wszystko się wygrzało. Tu się chyba nawet cyna skulkowała. Ten klej się zrobił miękki. Teraz sobie go ściągniemy. To jest dioda. Nie widać, żeby uległa awarii. Kondensator nie napłuczył się. Nie widać. No ale tutaj ogólnie jak to się psuło, to wszystko rozwaliło. Tu się za bardzo nad tym nie spuszczam, bo to będzie i tak do wywalenia. To zaraz sobie tutaj madełko założymy i spróbujemy odkopać wnętrzności. Może będzie widać, co tu się podziało. Widać, że tylko było przylutowane tu. Nic, sekcja zwłok. To sobie wyciągniemy. Staram się jak najmniej rzeczy ruszyć, żeby ewentualnie jakieś ślady nie zatrzeć. Mój błąd. Zostawiłem oryginalny bezpiecznik. Nie wiem, czy będzie widać. To jest 8. Jeden poziom wyżej, czyli które pilnowały urządzenie, to była 4. Te 4 też nie pozbijało, żeby musiała tu być 2. W sumie tutaj jest tylko 3V napisane, ale bym musiał zobaczyć na oryginalnej ładowarce, ile tam było amperów i ewentualnie, bo i tak będę chciał to wymienić za inną, teraz to porównamy z nową, to będę chciał wymienić i damy bezpiecznik taki, który zadziała, bo możliwe, że jak to montowałem już x lat temu, to nie miałem takich bezpieczników. Więc zaraz wezmę nowe, porównamy, dam sobie madełko i spróbujemy to rozkopać. Przygotowałem sobie jedną, którą chyba dawcowałem na przewody, bo już nie miałem tych wtyczek. Więc tą sobie prawdopodobnie założymy, bo nie chce mi się teraz lakierować to za solder maską. No to mam całkowicie nową. Tak się zastanawiam, czy czasem tutaj nie pojawił się problem, bo 2 ogniwa były całkowicie do zera wydojone. Ja zazwyczaj sobie zaznaczam taką kreseczką.
taką kreseczką sobie zaznaczam, że raz doszło do całkowicie wyzerowania ogniwa. Tutaj nie zaznaczyłem tego, ale tutaj kiedyś pisałem, jaka była pojemność, tylko się to zmazało po iluś tam cyklach. 2 były całkowicie wyzerowane, ładowarka nie rozpoznawała, to zrobiłem tak zwany mostek. Zostawiłem sobie minusy, zwarłem plusy, żeby przeskoczyło napięcie, żeby ładowarka złapała i nie wiem, czy czasem nie uszkodziłem ładowarki, przez co ładowarka cisła na fulla prąd, przez co się zniszczył step down. Więc przyczynowo-skutkowo tu jest kilka rzeczy, które mogły mieć miejsce. Ogniwa, które więcej brały, miały większy pobór niż trzeba. Była niższa rezystancja z racji może uszkodzenia albo czegoś. Mostkowałem, żeby startło ładowanie, bądź po prostu była awaria. Ale zobaczymy. Spróbujmy tutaj troszeczkę pokopać w tym. Ok. Dobra, tylko ścisłem troszeczkę i się samo rozpadło. Damy sobie więcej światła tutaj. Kruszy się to. Myślę, że się to uda bardziej złapać, ale to się po prostu kruszy. Ok. Ścisłem i się po prostu rozpadło mi w paluchach. Jak widać, to się zwęgliło. To już jest lekkie, kruche, czyli tutaj była taka temperatura, że no, ten German krzem, z czego to jest zrobione, się dosłownie rozpadł. Zrobię zaraz jakieś zdjęcia tutaj samego tego elementu, bo dużo z nie zostało, no ale widać, mam nadzieję, że będzie widać, tutaj było te miejsce zła. Tu jest takie ognisko, gdzie widocznie była największa temperatura. Spróbuję zobaczyć. Robię zdjęcia. Zdjęcia będą na samym końcu. Co tu poszło nie tak? Widać, że się to tak odbarwiło, że aż szok. Dobra, biorę się za zdjęcia, bo im więcej z tym manipuluję, tym mniej dowodów zostaje, w jaki sposób to uległo uszkodzeniu. Dobra, biorę się za zdjęcia. Dobrze, pozbierałem tutaj te wszystkie części, wrzuciłem do tacki. Zmierzymy sobie ogniwa, czy są jeszcze jako tako sprawne. Ok, mamy tutaj miernik. Nie wiem, czy mi się uda złapać tutaj za terminal, ale zobaczymy. Może się uda, może nie. Tak, żeby się aż tak nie plątały te sondy i żebyście widzieli. 1,43 117 miliohmów. 1,40 66 milionów. To 40 milionów 1,4. Jeden 4,78 milionów. No więc jest troszkę rozjazd w tych rezystancjach wewnętrznych, dlatego możliwe, że niektóre się rozładowują do zera, a niektóre trzymają. Później w opisie będą wyniki też, żeby to prześledzić. No i teraz najbardziej zastanawiająca mnie część tego całego, tej całej układanki. Wkręcimy sobie to, znaczy wypatroszymy sobie te przewody. Nie ma sensu tego nawet podłączać do zasilania. Właśnie tutaj jeszcze widać przebarwienie samego tyłu. Laminat się tutaj odbarwił.
Nie ma sensu tego podłączać do zasilania, no bo tu już nie ma co zbierać. Światło, dźwięk, raczej zapach i dymek był. Dobra, biorę obcinaczki, zaraz tym lecimy. Obcinaczki, światło. Może dlatego mi ostrość tak słabo łapie. Światło jest jakie jest. I tak, najpierw sobie uwalimy tą część, która idzie do ładowarki, bo sobie po prostu zasilimy ładowarkę z zasilacza laboratoryjnego. Mały krzyżacz, znaczy mały płaski. Krzyżak też mały by dał radę, mały płaski. Dobra, jednak chyba sobie weźmiemy. Powinno chyba dać radę. Nie. Jest to, że nie pamiętam jakim to kręciłem zawsze. No, dało radę. Odkręcimy sobie wszystkie przewody, bo i tak to już się nie nadaje na nadawcę. Z racji, że nie wiadomo co poszło tutaj nie tak. Gdzie ta cała kaskada błędu awarii się zaczęła, ale ja stawiam, że powód mógł być od strony ładowarki, że cały czas pracowała na przeciążeniu. No i się uwaliło. Teraz tak, tu mamy opisane, że wewnętrzny jest plus. Teraz sobie weźmiemy choćby ten multimetr. Nie. Czyli to mamy plus. I sobie od razu założymy żabkę. To będzie minus. Jeszcze sobie potwierdzimy. Minus po zewnątrz. Tak. Zgodny. Zgodne minus po zewnątrz. 3 V potrzebujemy. Mamy coś tu? Mamy 3 V, 1 A. Możemy sobie załączyć i tak, żeby widzieć, co się będzie działo w momencie wkładania, bo może to też być światło, dźwięk. No. Ładowarka przeżyła, więc jest dobrze. Teraz tak. Spróbujemy sobie odtworzyć, co się podziało. Wsadzimy sobie ogniwa do ładowania. Full. Ma prawo uznać. Ale musimy sobie podbić prąd. Na przykład do 3 amperów. Full. Full. Czyli impulsami prawdopodobnie sobie sprawdza, podładowuje ogniwa. Tylko charge. Ja bym chciał wymusić, żeby coś jeszcze się tu działo więcej, czyli discharge albo refresh. Tylko jakoś ostatnio ta ładowarka ma na mnie focha, albo przyciski są nie tak, albo coś podobnego. Nie reaguje na przyciski w ogóle. No teraz. Kiedyś jak tak
troszeczkę poruszałem tym przyciskiem, to łapało. Discharge refresh. Dobra, drugi. Tak na boki robię. Discharge refresh. Discharge refresh. No i tak jak discharge refresh. Jak tak poruszam przyciskiem, to łapię. Możliwe, że jest oksydowany styk albo coś. Dobra, to w takim bądź razie wiemy, że w tym egzemplarzu, bo tu było zasilanie, czyli to steruje przetwornicą i to pompuje, i tutaj jest prawdopodobnie ten regulatorek, który później z tego, co tu jest pompowane, obniżane napięcie daje nam wyjście i z racji, że to było, nazwijmy, transformatorek jest, cewka, dławik, od strony pierwotnej było uszkodzenie, cała logika umarła i napięcie nie poszło bezpośrednio na wyjście, przez co urządzenie jest sprawne. Ale no niesmak został, że tak to umarło. Dlatego ja już po tym pierwszym zawsze instalowałem radiatorki na te układy, by się mniej grzało, ale już widać w tych kolejnych, no bo pierwszy był najtańszy kupiony, później szukałem troszeczkę droższych alternatyw tego samego urządzenia. Tu jest cyna. Tu jest ładnie zacynowane, więc to odprowadzanie ciepła jest lepsze. Plus jeszcze jest ten mój radiatorek, który jest dorzucony tu i tu, na tą szybką diodę, która te impulsy zbiera i pompuje albo obniża napięcie. No i co? Wezmę tutaj, dam bezpiecznik dwójkę, szybką dwójkę, bo ta 8 to jest naprawdę przerost treści nad formą. Więc podłączam przewód, podłączam step downa, to zostawię na zasilaczu, żeby cały cykl sobie zrobiło, żebym nadzorował, bo mogło coś też pójść z ogniwami. Tak dotykam otwartą ręką tyłem, że jakby było gorące, żebym sobie dłoni nie spalił. Obniżymy sobie prąd do powiedzmy 2,5 pi razy drzwi. Damy sobie to wszędzie tak, żeby w razie W nic się nie chyciło, nic nie zaczęło się palić. Dlatego zawsze jak ładuję takie baterie, choćby to są w teorii bezpieczne, zawsze je daję z dala od łatwopalnych rzeczy, bo jak widać to się ładowało przez noc. Jakby nikogo nie było, nie wiadomo co się działo, no to mogłoby być nieciekawie. Dlatego przewody są ciągnięte po bokach, tu i tu, że bezpośrednio przewody nie mogą ulec uszkodzeniu. No jedynie zawiodło moje pilnowanie bezpieczników, bo powinny być bliżej tego, co maksymalnie bierze urządzenie i w razie takiej katastroficznej awarii powinien zadziałać od razu bezpiecznik. Być możliwe, że cała ta elektronika obniżyła tak ten prąd, że tutaj nie wiadomo co się działo. Teraz ciężko spekulować, bym musiał odtworzyć sytuację. Czy się dołożyłem do tego? Możliwe. Ciężko powiedzieć, ciężko otworzyć, mogło się wiele rzeczy nałożyć. Jedno jest pewne, trzeba pilnować urządzeń elektrycznych wsadzonych do prądu. I nigdy nie wolno ufać nawet sprawdzonemu sprzętowi. Tym bardziej, że to chyba była pierwsza przetwornica step down, którą używałem. Troszeczkę oszczędzałem, no ale zakręciliśmy jedno pełne kółeczko. Od zakupu, po instalację, po koniec żywota. Wiemy, czego można się spodziewać.
Teraz jest kwestia wyciągać wnioski na przyszłość. Możliwe, że miałem źle ustawione maksymalne prądy, miałem zły bezpiecznik, nie pilnowałem urządzenia, prawdopodobnie teraz za dużo do myślenia, ale wnioski są, już wiemy co się dzieje, co się może stać. Będziemy pilnować, będę pilnował, żeby się już to nigdy więcej nie powtórzyło. Dlatego też na przyszłość chcę dawać te wszystkie przetworniczki do osobnych pudełek, nie palnych, że jakby coś się podobnego stało, to nazwijmy to tak, płomień zostaje w puszce, która jest niepalna, żeby nic dalej się nie podziało. No i teraz jeszcze tak patrzę, że tu są inne kondensatory, możliwe, że gorszej jakości, inne pojemności są, inne układy, tu jest więcej nóżek z tego co patrzę. Z tych nóżek nic nie zostało raczej. No mniejsza z tym. Stało się co się stało, wyciągamy wnioski, obserwujemy i lecimy dalej. To ja w tym odcinku dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.